Cześć, witajcie, siema. Znacie to uczucie? Masz wizję, stawiasz kolejne chaty, a tu nagle gra mówi, no pasaran, właśnie osiągacie ten limit do 40 budynków, no i co wam pozostało? Nie za dużo wam pozostało. Bierzecie młotek w dłoń i idziecie destrukcję tworzyć. To jest inne wyjście, prostsze. 140 budynków to dla ciebie za mało? No, bo dla mnie tak. Dzisiaj pokażę ci, jak odblokować takiego architekta wariata bez bawienia się w jakieś hakierskie czary. Standardowo limit budynków Medieval Dynasty wynosi po osiągnięciu finalnego etapu fabularnego 70 budynków. Możemy to sobie zwiększyć o 200%, czyli do 140, natomiast więcej no już fizycznie w grze nie da się zaznaczyć. Natomiast jak tutaj widzicie, u mnie aktualnie jest to 400%. Co? Spytacie się jak? No zaraz wam to pokażę, tylko uwaga, robicie to na własne ryzyko, na własną odpowiedzialność, inaczej z grom może się stać coś takiego. I nie będzie już przebacz. To jest najgorszy z możliwych przypadków, natomiast możecie złapać zwiechy, wasi wieśniacy mogą zacząć świrować, FPS-y zaczną spadać, lecieć na łeb, na szyję, więc pamiętajcie, na samym początku backup save'a i lecimy. Co robimy, żeby zacząć edytować nasze save'y? Otwieramy sobie Windows R, skrótem najlepiej. Wpisujecie z procentami local update'a, klikamy OK, otwiera nam się okienko, gdzie znajdziemy nasz folder z Medieval Dynasty. Mając folder z Medieval Dynasty, mamy tutaj nasze save'y i zapisane gry. Tutaj są wszystkie zapisane gry, które was interesują. Powiedzmy sobie skopiuję ten na pulpit. Interesuje nas tylko plik z rozszerzeniem .sav. Tyle. Zapytacie, czemu by nie można go sobie edytować prawym przyciskiem myszy i w notatniku? No niestety, ale savey w Unreal Engine to nie jest taki zwykły tekst, więc tutaj nam notatnik nie pomoże. Wchodzimy na stronkę saveeditonline.com, Save Editor Online, link, oczywiście on będzie w opisie i musimy wgrać plik, który nas interesuje. Także tutaj dla was spokojnie stronka jest sprawdzona, mają zapis, że wszystkie dane są usuwane po jednym dniu, także nie ukradną wam żadnych krów ani kóz z waszej wioski, także o to się nawet nie martwcie. Po wrzuceniu naszego pliku musimy teraz wyszukać to, co nas interesuje. Tutaj możecie modyfikować dosłownie wszystko, co jest związane z zapisem gry i wartościami, które one przechowuje. Nas natomiast interesuje limit budynków, a dokładnie to mnożnik limitu budynków. Wpisujemy sobie w wyszukiwarkę to Buildings Limit Multiplier, tak? I jak widzicie, ja mam tutaj to na 4. Wy będziecie mieli domyślnie albo 1 bądź 2. Klikając 2 razy na tą cyfrę możemy edytować tą wartość. Pamiętajcie, że ten mnożnik to jest mnożnik 70, czyli ustawiając 3 będziemy mieli 210, ustawiając 4, tak jak ja mam, będziemy mieli 280, potem ustawiając 5 to będzie 350 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tyle, ile chcecie, możecie sobie ustawić. Ja wam sugeruję te 280 ustawić jako maksimum, bo ja u siebie już widzę, że powoduje mi to częstsze wywalanie do pulpitu gry, bądź sypanie błędami. Także silnik gry nie jest po prostu przystosowany do tak wysokiego limitu. Jeżeli ktoś chce, może sobie edytować te wartości tak jakby w okienku notatnika, który też możemy przez tą stronę sobie otworzyć. Macie tutaj nawet zapisane ostrzeżenia, co robić, czego nie robić, czego unikać totalnie, jakieś tipy i wszystkie wartości, które są w tym pliku. Oczywiście wyszukiwarka na górze też jest dostępna. Po skończonej pracy z zapisem klikacie sobie pobierz. W tym momencie pobiera nam się zapis i tak pobrany zapis zamieniacie sobie. Bierzecie z pobranych, wchodzicie do zapisów, wklejacie tutaj, no i to jest cała robota, tylko pamiętajcie, jeszcze raz przypomnę, żeby zrobić kopię zapasową oryginalnego pliku, gdyby coś się stało, bo tutaj nigdy nie jesteśmy pewni, co się może podziać przy modyfikacji zapisów. Także to by było na tyle. Jeszcze w sumie pamiętajcie, żeby potem w ustawieniach już w samej grze
nie ruszać tego suwaka z limitem budynków, bo to przywróci Wam limit do 200. Nie będziecie musieli po prostu przejść cały czas tą ścieżkę jeszcze raz. Także mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się i do zobaczenia.